dzisiejszym odcinku Alien 500. Cześć, witam Was serdecznie. Tak jak widzicie w tytule odcinka, dzisiaj będzie o Alienie, czyli jesteśmy w Max Armory, obok strzelnica Max Shooting Range i będziemy strzelać amunicją ALS, ale o tym za chwilę. Bardzo dziękuję z tego miejsca firmie Max Armory za udostępnienie pistoletu jednego, pięknego, nowego do pokazania, jednego do strzelania, po to, żeby można było to ładnie wszystko opowiedzieć i już troszeczkę chociaż z praktyki przekazać dalej, jakie są wrażenia. Generalnie ja już jestem w tej chwili po nagrywaniu wszystkiego, czyli już mam za sobą rozkładanie, strzelanie i tak dalej. Jest to przed Wami na ten moment, ale to wszystko po kolei w swoim czasie, natomiast bardzo się cieszę, że zostaliśmy tutaj zaproszeni, miło przyjęci, że była od razu zgoda praktycznie z dnia na dzień. Także za mną jest sklep właśnie Max Armory, przede mną jest strzelnica Max Armory, znaczy Max Shooting Range i cały obiekt bardzo fajny, polecam odwiedzić. Według wskazań żony polecam też kawę, ja nie piję, ale ponoć jest fantastyczna i można zawsze się na tą kawę wbić. Jeżeli chodzi o tok tego, co Wam za chwilę pokażę, po pierwsze aspekt techniczny, bo dla mnie on był ważniejszy od początku, kiedy tylko w ogóle jakieś zdjęcia, przekroje, rysunki Aliena zobaczyłem, to od razu było widać po nim, że jest zaprojektowany w bardzo konkretnym jednym celu, po to, żeby nie podrzucać do góry przy kolejnych strzałach, czyli żeby możliwość oddawania szybkich kolejnych strzałów celnych dać po prostu maksymalną strzelcowi, jaką tylko się da dać. Także duża dosyć część będzie oczywiście techniczna, natomiast jeżeli chodzi o część strzelecką, to po to, żeby też mieć jakiś pogląd i porównanie przy okazji. Po pierwsze strzelę z Aliena, z oczywiście celowników mechanicznych, kolimatora, na jakiś tam dystans z jakąś tam prędkością, sami zobaczycie, i porównam go do Glocka 17C. Dlaczego tak? W momencie, kiedy powstawał Strike One, czyli pistolet, który właśnie miał to robić, co teraz Alien robi lepiej, było porównanie wszystkich pistoletów takich najpopularniejszych na rynku i wyszła generalnie sytuacja tego typu, że Strike One podrzucał najmniej, a za nim zaraz był Glock. I dopiero było kawałek przerwy i reszta. Jeżeli dodamy do tego to, co ja mam w Glocku, czyli kompensator wycięty fabrycznie, czyli model 17C, ten podrzut jest jeszcze mocno dosyć ograniczony w stosunku do wersji podstawowej. I sam byłem bardzo ciekawy, jaka będzie różnica między Alienem a Glockiem, także to porównanie też tutaj się pojawi. Jak ono wyszło, Wy będziecie wiedzieć lepiej niż ja w tym momencie, dlatego że zrobię podsumowanie też na zasadzie poklatkowego analizowania po prostu filmu, więc całe to spróbujemy wszystko troszeczkę tak jakby formalnie, matematycznie przeanalizować od strony też całego zjawiska takiego widzianego z boku, z perspektywy kamery, a nie tylko z mojego wrażenia, bo wrażenia wiadomo, że są subiektywne. Słuchajcie, po pierwsze, co dostaniemy w pudełku, jeżeli sobie taką broń ktoś kupi? Skrzynka jest naprawdę pancerna, robi wrażenie, ale oczywiście ważniejsza zawartość od rzeczy najmniej ważnych. Kabura to jest tak. Aluminium, regulowana wysokość, dosyć fajna sprawa. Tu jest plastik, czyli standard w tej chwili. Pistolet oczywiście, raz, dwa, trzy magazynki. Jakiś tam olej, jakiś tam środek do czyszczenia, czyli w zasadzie zestaw jest pełny. No i oczywiście kolimator z drugą szyną, czyli nie potrzebujemy nic tam przystrzeliwać za każdym razem. Po założeniu kolimatora nie potrzebujemy nic kombinować. Zmieniamy szynę tą górną i mamy celownik kolimatorowy, zmieniamy z powrotem na muszkę szczerbinkę, mamy muszkę szczerbinkę. Tym się troszkę zajmiemy więcej i oczywiście pistoletem zajmiemy się troszkę więcej. Także ja usuwam całą tą skrzynkę. Wygląda to tak, jak widzicie. Ja pierwsze wrażenie pamiętam swoje, kiedy zobaczyłem jakieś zdjęcia. W zasadzie można powiedzieć przekroje, rysunki takie z modelerów trójwymiarowych właśnie Aliena. Moją uwagę zwróciło po pierwsze to, że oczywiście to, co wszyscy już wiedzą, on jest bardzo, bardzo wysoko osadzony chwyt. Bardzo, bardzo nisko osadzona lufa, czyli generalnie to, co jest charakterystyczne. Natomiast jeżeli ktoś troszeczkę wie, o co chodzi, można zwrócić uwagę na pewien zarys
kąta chwytu i w ogóle tak jakby układ tego chwytu, który wymusza pewne sposoby jego trzymania. I powiem szczerze, że jak dzisiaj mogłem go w końcu wziąć do ręki, to dokładnie tak to sobie wyobrażałem, jak jest w rzeczywistości, czyli sama ta płaszczyzna, właściwie sam ten skos, sam kąt chwytu, jego cały obrys wymusza dosyć taką, można powiedzieć, niską postawę z całymi ramionami na wysokości środka ciężkości człowieka, czyli on wymusza właśnie to strzelanie takie poprawne, bojowe, dynamiczne i dopiero wtedy ten chwyt leży tak, jak ma leżeć. To, co rzuca się generalnie pierwsze na uwagę, to jest bardzo ostry przód, ta faktura i to samo tył. Robi naprawdę wrażenie, to są praktycznie igiełki. To jak się złapie, to jest złapane. Nie ma możliwości, żeby tutaj się coś ślizgało. Okładki te boczne generalnie też, ale sama ta część właśnie metalowa naprawdę robi wrażenie, bo do tej pory te chwyty pistoletowe były jakieś tam próby podejmowane. Nawet jeżeli coś miało jakąś tam rybią łuskę i tak dalej, ok, ale to nie było to. No i teraz, na czym polega fenomen tego pistoletu w ogóle? Bo tutaj akurat budowa jest dziwna, stąd prawdopodobnie jest też ta nazwa Alien. Natomiast w przeciwieństwie do tego, co w środowisku się uważa, czyli że pojawił się pistolet wszechczasów, tak dziwny, że aż po prostu niemożliwy. Wszystko jest w nim inaczej niż do tej pory. Do góry nogami różne rzeczy, jakieś właśnie wymienne, całe elementy szyny i tak dalej, i tak dalej. No to muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym w ogóle. To jest nieprawda. Natomiast pojawił się pistolet, który jest fantastycznie przemyślany pod konkretny cel. Zostały w nim wybrane i skondensowane rozwiązania z różnych konstrukcji, które wcześniej gdzieś tam istniały, plus jakieś dodatkowe elementy według pomysłów konstruktorów i to miało jeden bardzo konkretny cel, czyli właśnie sportowe, dynamiczne strzelanie i ten cel został fantastycznie zrealizowany, czyli mam wielki szacunek do tej konstrukcji za to, jak ona została przemyślana, w jakim kierunku i jak bardzo dobrze ten cel został osiągnięty. Natomiast czy tutaj są jakieś fantastyczne rozwiązania, które po prostu zmienią historię broni strzeleckiej? No nie. Zaraz to udowodnię po prostu pokazując kilka rzeczy. Natomiast na razie sobie zobaczymy, jak ta broń w ogóle działa, jak wyglądają poszczególne części, z czego to się składa i o co w tym chodzi. Magazynki dostajemy 3. Tutaj jest 17 sztuk, 9 max. On wygląda troszkę dziwnie z tą bardzo właśnie tak mocno skośnie umieszczoną stopką, ale to jest to, co mówiłem przed chwilą. Kąt chwytu. Kąt chwytu, który wymusza pewne trzymanie pistoletu w określony sposób i też pomaga właśnie w utrzymaniu go na linii celowania, bo to było głównym celem, czyli możemy prowadzić szybki ogień bez podrzutu. Jedna z tych rzeczy to jest właśnie chwyt, to wymusiło taką budowę magazynka, taki jego troszeczkę śmieszny wygląd. No i teraz, co mamy dalej? To, co tutaj widać, podwójny język spustowy, blokada, oczywiście to już jest klasyka. Jest lejek, czyli możemy troszeczkę sobie ułatwić tą wymianę magazynka i tak dalej, i tak dalej. Zamek. Tu jest już pierwsza dziwna rzecz, czyli tak, góra się nie porusza. Mamy szynę, która stoi sobie w miejscu. Zamek jest bardzo dziwny, ale nawet nie będę go teraz próbował opisywać, jak go wyjmę po prostu. To jest jedna z dziwniejszych części w tym pistolecie. No i oczywiście co? Lufa. Lufa jest umieszczona tak nisko, że już niżej chyba się nie da. Na tyle, na ile analizowałem przekroje, to umieszczenie lufy tutaj generalnie jest ograniczone tylko tym, że musiał się zmieścić pod nią spust. I w zasadzie niżej niż w tym pistolecie już tego spustu nie jesteśmy w stanie tak skondensować, żeby tą lufę niżej jeszcze opuścić. Czyli oś lufy jest już praktycznie maksymalnie nisko, jak tylko się dało. I to jest między innymi właśnie po to, że jeżeli obniżymy oś lufy w kierunku osi ramienia, będziemy mieli krótsze ramię, mniejszy moment po prostu podrzucający broń po strzale do góry. No i tutaj
generalnie ten cały cel przyświecał właśnie konstruktorom. Także wszystko w tym pistolecie jest zrobione po to, żeby jak najbardziej zmniejszyć podrzut broni, jak najbardziej zapewnić stabilność punktu celowania w czasie strzelania szybkiego, w czasie ogólnie oddawania kolejnych strzałów, jak najszybszy powrót w punkt celowania. Jak to wszystko jest zrealizowane, już zaraz pokazuję. Jeszcze tylko zanim zapomnę, ciekawy element, który wypatrzyłem, cały ten dół, czyli chwyt, gniazdo magazynka, kabłąk to jest jedna część oddzielna od szkieletu. Także można to prawdopodobnie wymieniać, zmieniać, coś tam z tym robić. To jest takie dosyć ciekawe, zwłaszcza pod kątem technologii wykonania później broni. Teraz tak, jak to się rozkłada? Rozkłada się go dosyć prosto. Najpierw trzeba wyjąć ten kołek, który trzyma nam szynę. Czyli wypychamy sobie go po prostu. On jest fajnie zabezpieczony taką kulką, która powoduje, że on nam nie wylezie stąd. On się zatrzyma w tym miejscu. Cała szyna jest zaczepiona na dwóch hakach. Można je tutaj zobaczyć sobie. Jeden kołek oczywiście trzyma nam szynę, ustala ją już po założeniu w tej konkretnej pozycji. Tu jest jeden, tu jest drugi kołeczek, który zaczepia się o haki na broni. Także ona jest na hakach, w związku z tym trzeba popchnąć ją do przodu i ładnie nam to wyjdzie. Historia ciekawa tej broni zaczyna się już tu. Co to, proszę Państwa, jest? To jest kurek. To jest kurek. Czyli w szynie, która można byłoby przez pomyłkę powiedzieć, że jest szyną celowniczą, szyną do montażu na niej celowników, jest umieszczony kurek, jest umieszczona sprężyna kurka, jest umieszczony zaczep kurka. Tak? Czyli w zasadzie cały mechanizm uderzeniowy, część mechanizmu spustowego są umieszczone na szynie i są umieszczone do góry nogami. Normalnie byłby on w tym miejscu i wyglądałoby to jakoś tak. On jest umieszczony w tym miejscu z bardzo konkretnego powodu, który oczywiście zaraz Wam pokażę. Co robimy dalej, żeby tą broń rozłożyć? Bo tutaj już widać kolejne bardzo ciekawe historie. Zaraz wszystko będziemy omawiać. Tu jest masa rozwiązań niesamowitych. Zamek porusza się w ten sposób, ale w dalszym ciągu nie widzicie najważniejszej jego części, więc już wyciągam. No właśnie. I teraz tak, zobaczcie dwie rzeczy. Zamek, w zasadzie to, czym pracujemy, to jest część w pewnym sensie, nie chcę tak powiedzieć do końca, ale tak jakby dodatkowa, bo sama najważniejsza funkcja zamka, czyli zamknięcie lufy, dosłanie kolejnego naboju z magazynka do komory nabojowej oraz umieszczenie iglicy, czyli umożliwienie zbicia spłonki, realizuje ta maleńka część. Tylko ten kawałeczek. Łącznie z tym, że tutaj jest sprężynujący wyciąg w środku. Tutaj go widać troszeczkę lepiej. Wszystkie totalnie elementy, wszystkie funkcje praktycznie najważniejsze zamka są realizowane tu. Reszta to jest to, czego potrzebujemy, żeby broń działała poprawnie, czyli masa oraz tutaj wszystkie te podcięte punkty obsługa broni, czyli możliwość przeładowania, czy tam jakiegoś usunięcia zacięcia, czy rozładowania itd., itd. Co jest tutaj najciekawsze? Lufa znajduje się w tym miejscu. Tutaj jest właśnie cała praca wykonywana, czyli zamknięcie lufy, zbicie spłonki itd., itd. I zamek tutaj się kończy. Dlaczego tak? Żeby umieścić zamek jak najniżej, czyli tą ruchomą masę obniżyć, to jest raz. I drugi raz w ogóle, żeby lufa była obniżona i zamek nie wbijał nam się w rękę. Został tutaj tak jakby wycięty. A ta część, którą tutaj widzicie zaokrągloną, ona się porusza tutaj w szkielecie. Ma swoje miejsce, bardzo widać dokładnie, że kształt jakby tutaj wybrania całego wycięcia w szkielecie oddaje kształt również tej części zamka. I to po raz kolejny jest zrobione właśnie
po to, żeby po strzale broń miała jak najmniejszy podrzut, żeby tylko troszeczkę podbiła się nad linię celowania i żeby szybko na nią wrócić, albo w ogóle, żeby na niej broń utrzymać. Co jeszcze tutaj ciekawego od razu widać? Ten zamek, bo teraz możemy zrobić coś takiego, że daliśmy zamek nisko, wycięliśmy go, daliśmy lufę nisko i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego nie jesteśmy w stanie zapewnić mu takiej długości ruchu, żeby on o nic nie uderzył. Gdyby to był jakiś tam pistolet maszynowy, w którym moglibyśmy go wpuścić w kolbę gdziekolwiek, można byłoby coś takiego zrobić, natomiast tutaj w pistolecie musi praktycznie niemalże zawsze nastąpić jakieś uderzenie. I znowu, cały ten trud, który tutaj konstruktorzy już włożyli, można było przez to uderzenie stracić albo częściowo przynajmniej ten efekt zniszczyć. W związku z czym w szkielecie tutaj z tyłu mamy takie coś, to można sobie nacisnąć, to jest amortyzator. Bardzo prosty, który wychwytuje po prostu tutaj zamek, na zasadzie takiej, że zamek nie uderza mocno, czy nie odbija się, jest uderzenie amortyzowane. To nie jest sprężyna taka stricte na zasadzie odbij mnie, czyli to nie jest tak, że zamek zgromadził jakąś tam energię, jedzie do tyłu i jeszcze jest odbijany, bo wtedy moglibyśmy doprowadzić do efektu, kiedy broń po strzale będzie nam topić muszkę, czy będzie po prostu uderzenie w dół zamiast podbicia w górę. Tego też byśmy nie chcieli. Jest to zjawisko tak samo niekorzystne, także zupełnie bez sensu. Ten amortyzator powoduje wyhamowanie zamka, nie powoduje odbicia. Także to nie jest tak, że tam tylko ktoś włożył sprężynę. Troszkę bardziej skomplikowana budowa. Tego niestety nie rozłożę, bo by trzeba było tutaj już kołki wybijać i takie różne rzeczy robić. Więc jak kiedyś będę miał ewentualnie swojego, to może co najwyżej, bo na tym egzemplarzu takich rzeczy niestety nie robimy. No i teraz to, co rzuca się w oczy, tym razem już bardzo mocno, to jest właśnie osadzenie lufy. Czyli jeżeli zobaczycie sobie, że ja dalej trzymam ten szkielet z lufą, która praktycznie nie wystaje ponad szkielet. Ona jest tutaj tak nisko, że już naprawdę niżej się nie da. To, co zostało u góry, takie ładne, chromowane, cały ten taki duży blok prostokątny, który jeszcze może nie do końca wszyscy wiedzą, co to jest blok gazowy z jednej strony. Blok gazowy w tym sensie, że tutaj mamy komorę gazową. I tutaj opora dla sprężyny powrotnej. Czyli wracamy do tej części, którą wcześniej zgubiliśmy przy rozkładaniu. Tłok. Tak, to jest tłok. I sprężyna powrotna z żerdzią. Bardzo prosta sprawa. To wszystko tutaj ma takie ładne wycięcie, które pasuje do lufy. Jest umieszczone znowu jak najniżej tylko się dało, żeby cała broń była płaska. Czyli tłok jest trochę z boku w dół. Żerdź ze sprężyną powrotną są troszeczkę z boku i w dół. Czyli to nie jest tak, że one są dokładnie nad płaszczyzną lufy. One są delikatnie obniżone. Czyli ile tylko się dało cały czas w tej broni konstruktorzy doprowadzali do tego, żeby ona była jak najbardziej płaska, jak najbardziej niska, jak najbardziej w osi ramienia po to właśnie, żeby nie podbijała. Co się udało w związku z tym zrobić? Udało się zrobić to, że naprawdę tylko spust jest pod lufą, nic więcej, więc to już jest praktycznie maksymalne obniżenie osi. I teraz, dlaczego to jest jakiś dziwny system gazowy? Dlatego, że wyhamowując zamek, i tak dostajemy jakąś tam dawkę energii. Co zrobić, żeby zmniejszyć uderzenie zamka, zmniejszyć tym sposobem konieczną masę zamka, czyli masę, która będzie nas uderzała, co jest bardzo niekorzystne. Lżejszy zamek jest łatwiej jakby opanować, łatwiej jest go hamować, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zamek był zbyt lekki, dlatego, że jeżeli otworzy nam komorę nabojową zbyt wcześniej, może dojść do rozerwania łuski z powodu wysokiego ciśnienia, więc trzeba doprowadzić do tego, żeby lufa była otwierana dopiero po obniżeniu się ciśnienia do bezpiecznego poziomu. I teraz w broni 9 mm Parabellum, czyli w tych wszystkich pistoletach, które strzelają już troszeczkę silniejszym nabojem pistoletowym, zazwyczaj wykorzystuje się krótki odrzut lufy albo tego typu różne metody, zasady działania, żeby właśnie poradzić sobie z tym ciśnieniem. Tutaj zobaczcie, że lufa jest stała. To jest kolejny fajny element pod tym kątem, że celność
praca jakby broni, możliwość utrzymania na linii celowania i wszystko to, co się z tym wiąże, jest lepsze przy lufie stałej. Tylko że normalnie przy pistolecie 9 mm Parabellum niestety nie daje się łatwo kontrolować właśnie ruchu zamka. Są takie konstrukcje oczywiście, które w jakiś sposób sprężyną na przykład zatrzymywały ten zamek, ale sprężyna była tak twarda, że żeby taką broń przeładować, trzeba było rozłączać sprężynę i zamek, przeładować pistolet i dopiero znowu jakąś dźwignię przesuwać, żeby połączyć ten system. Dlatego, że jej się nie dało ręcznie praktycznie zgnieść żadnym sposobem. No i teraz co dalej dzieje się w związku z tym? Można dać stałą lufę, lekki zamek, który nie będzie powodował silnego uderzenia, tylko w miarę takie właśnie fajne, stabilne strzelanie przy małym podrzucie, ale trzeba go jakoś troszeczkę powstrzymać. Więc wykorzystano opóźnianie otwarcia zamka metodą gazową. Działa to generalnie bardzo prosto. Z komory nabojowej nie, ale zaraz z przedniej jest odprowadzona część gazów na tłok. Co nam to powoduje? Że jest utrzymywany ten tłok w miarę możliwości jak najdłużej w przednim położeniu. Ciśnienie działające na dno łuski pcha nam zamek do tyłu. Zamek oczywiście jest podparty tutaj. Jeżeli ktoś tam zdążył zapamiętać, tutaj jest ta opora, czyli zamek pcha przez to, że łuska swoim dnem naciska na zamek. Zamek pcha cały ten układ do tyłu. Sprężyna powrotna, którą mamy tutaj, zaczyna być ściskana, ale gazy prochowe, które znalazły się już w komorze gazowej i generalnie dalej mają tam cały czas dostęp, bo on nie jest w żaden sposób przerywany, stawiają opór tłokowi, czyli dodatkowe wykorzystanie gazów prochowych do spowolnienia zamka na całej jakby jego drodze, bo ten tłok, zobaczcie, że on ma ileś tych podtoczeń, to nie jest tak, że on działa tylko na początku, on działa cały czas, hamuje zamek, czyli tutaj znowu po raz kolejny ten sam cel, który chcieli osiągnąć konstruktorzy, realizowany dodatkowo jeszcze następnym elementem. Opóźnianie zamka na całej jego drodze metodą gazową po to, żeby wyhamować go do takiego poziomu, że uderzenie będzie po prostu delikatne, łatwe do opanowania i żeby ten pistolet utrzymał się w dalszym ciągu na linii celowania, tak jak było założone. To, co tutaj mamy, hak, tutaj hak i tutaj otwór przelotowy po to, żeby zamontować szynę. Czyli gdybyśmy sobie pozbyli się zamka, będzie to wyglądało w ten sposób. Dosyć ciekawa sprawa, bo całość jest bardzo naprawdę wypłaszczona. Bardzo niziutko wszystko jest zrobione. Robi to niesamowite wrażenie pod kątem konstrukcyjnym. Muszę powiedzieć, że rozwiązania są niektóre fenomenalne. Na przykład spust, do którego właśnie zmierzam. Widać, że tu generalnie nic nie ma. Jak to jest, że ten kurek jest zwalniany tym spustem? No bo tu nie ma żadnego widocznego elementu łączącego. Co więcej, ten zamek, który tutaj widzicie, jeszcze gdzieś tu pomiędzy nimi zaistniał. I co? No i trzeba go jakoś ominąć. Bardzo fajna sprawa. Przy ściąganiu spustu podnosi się tutaj występ. Mam nadzieję, że to będzie w miarę dobrze widać. Wyostrz się. Podnosi się występ w tym punkcie. Co się dalej dzieje? Jeżeli podnosi się nam tamten występ, on trafia w ten jasny punkt. Czyli tu w zamku widać taki kołeczek ładny, błyszczący i widać go z drugiej strony tutaj też. Jeżeli ten występ wychodzi nam do góry, ten cały kołek również jest popychany do góry. Tutaj płaszczyzna w zamku wyraźnie zarysowana, określony poziom, kołek jest na równi. W momencie ściągnięcia spustu wychodzi do góry. Co się wtedy dzieje? Trafia tu, czyli od razu bezpośrednio na zaczep kurka. Nie ma żadnych dodatkowych zbędnych mechanizmów. Przytrzymuję trochę kurek, żeby
nic tam się nie działo, czyli po prostu ten zaczep nam się zwalnia, kurek leci do przodu, uderza w tył zamka, gdzie wystaje końcóweczka króciutkiej iglicy. Czyli naciskając spust, podnosi nam się kołek, przesuwa drugi kołek umieszczony w zamku, który bezpośrednio naciska na zaczep kurka. Proste, proste. Bardzo fajna rzecz. Mało części, liniowy prosty ruch. Nie ma żadnych jakichś dodatkowych elementów, które mogłyby tam coś wnosić w postaci niepewności zadziałania, czy czegoś takiego. Co więcej, jest to świetne zabezpieczenie przed strzałem przedwczesnym tak zwanym. Czyli nie ma tutaj możliwości, że strzelimy, zanim nam się zamknie zamek. I w normalnej broni zawsze coś takiego jest, czyli takie zabezpieczenie gdzieś występuje, musi występować. Tutaj jest realizowane w taki sposób, że ten malutki kołeczek w zamku przez ten występ spustu musi być naciśnięty dokładnie w jednym punkcie, bo on jest schowany w otworze. Czyli nie ma takiej szansy, że zamek się jeszcze domyka, my naciśniemy sobie spust i odpalimy nabój w niedomkniętym po prostu układzie. Tutaj przy tym prostym dosyć, przy tej prostej budowie wynikającej z tego, że lufa jest stała, też nie byłby to jakiś tam wielki problem, ale no taka kultura, że tak powiem, konstrukcyjna nakazuje pamiętać o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Rzuca się w oczy każdemu, kto spotyka się z tą konstrukcją, właśnie możliwość wymiany szyny, czyli od razu zmieniamy sobie szynę, mamy drugi celownik, przystrzelany na przykład jakiś kolimator już gotowy, tutaj nawet te wszystkie kołki i tak dalej jest na miejscu, czyli zakładamy sobie na pistolet tą szynę, dziękuję, muszka szczerbinka, zmieniamy konkurencję albo zmienia nam się nastrój, chcemy sobie postrzelać z kolimatora bez tej reszty szkieletu, tak, znaczy bez zamka troszkę to tak wchodzi jak wchodzi i mamy kolimator. Gotowy, przystrzelany, teoretycznie montaż jest powtarzalny. Ja tego osobiście nie sprawdzałem, wierzę w to, natomiast ciężko mi jest tak ręczyć 100%. Fajna sprawa, ale niewiele osób patrzy na to też pod tym kątem, że kolimator umieszczony na zamku pistoletu, co teraz już się staje nagminne powoli, czy to będzie jakaś Glock CZ, obojętnie co, bezpośrednio zamontowany na zamku, lata sobie razem z tym zamkiem i on przyjmuje uderzenia po prostu. Zamek uderza w tył, zamek uderza w przód, uderza w tył, uderza w przód. To jest generalnie coś takiego, jakbyście grali tym kolimatorem w ping-ponga. Część z nich nie wytrzymuje tego kompletnie, rozsypują się po kilkuset, po kilku tysiącach strzałów. Niekoniecznie kolimatory są tak tanie, żeby sobie co 2000 strzałów wymieniać kolimator. Więc jeszcze raz, bardzo, bardzo fajnie przemyślana sprawa. Kolimator umieszczony jest na szynie, która jest totalnie nieruchoma. Pozwala to po prostu wydłużyć jego żywotność, jakikolwiek kolimator byście na tym założyli. Przy tej metodzie hamowania po pierwsze zamka, potem amortyzacji jego uderzenia, podejrzewam, że nawet jakbyście wzięli najtańszy kolimator, jaki znajdziecie na jakimś AliExpress, to on by na tym pistolecie strzelał. Nie potwierdzę tego, dlatego że nie wystrzelałem na żadnym tanim kolimatorze 6000 sztuk na przykład amunicji z Aliena, ale od strony technicznej wygląda na to, że można byłoby tak zrobić. To jest kolejny taki jakby plus, można powiedzieć jakaś wartość dodana do tego całego układu, który tutaj stworzono. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że pod kątem technicznym naprawdę broń niesamowita, bardzo fajnie przemyślana, ergonomicznie. Zaraz strzelimy, zobaczymy, ale sam chwyt, znaczy oczywiście jeżeli ktoś ma moją rękę, czyli uniwersalną, która pasuje do wszystkich chwytów pistoletów na świecie, leży, kurczę, po prostu tak jakby był wzięty odlew jakiś albo odcisk z mojej dłoni i ktoś do tego zrobił pistolet. Oczywiście jak ktoś ma mniejsze dłonie, no to troszkę będzie problem. Natomiast tak jak mówię, tutaj cały ten dół jest wymienialny i spodziewam się, że prawdopodobnie jeżeli odpowiednio długo poczekamy, to będą jakieś gadżety, które będą tutaj transformowały cały ten układ do różnych rodzajów po prostu dłoni. Mam nadzieję, że tą konstrukcję od strony technicznej omówiłem wystarczająco dokładnie. Oczywiście jak ktoś jeszcze coś chce się dowiedzieć, to pytajcie.